Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Tym razem coś innego do ochrony ekranu Samsung Galaxy S22 Ultra. Folia 3MK Silver Protection Plus. Cóż, teoretycznie zabija jakieś drobne ustroje, pewnie chodzi o wirusy, bakterie. Wiadomo z jakich powodów coś takiego było. Teoretycznie 400 razy silniejsza. Sprawdźmy jak to wygląda, załóżmy na S-kę, zobaczmy jak wypadnie folijka znanej naszej polskiej firmy. Bardzo często użytkowana przez wiele osób, więc no cóż, sposób montażu na mokro, więc już nieraz się z tego typu rzeczami spotkaliśmy. Dobra, wszystko wyjęte. Trochę tego było w tym zestawie. Co mamy? Rakle, mamy na mokro, na sucho, płyn, żeby to ogarnąć, no i sama folia. Jak ona tutaj wygląda, jak to jest zrobione. Jej, ale dużo tego. Śmieci, że tak się wyrażę. No, czyli temat dobrze i znany. Trzeba ją sobie wypozycjonować, ułożyć nakleić, nie mieć problemu. Oczywiście, jak się domyślam, skoro jest ten płyn i jest rakla, no to robimy ją na mokro. No, oczywiście mamy kroki po kolei. Najpierw pierwszy, czyli pewnie trzeba będzie zdjąć kawałek tego, no dokładnie. Tu później za pomocą tego lekko przyczepić. Dobra, no jedziemy. Standardowo jak to zwykle trzeba na mokro wyczyścić najpierw telefon, no bo to inaczej się nie da. O, porządna duża szmatka, która jest mokra. To jak najbardziej na plus, więc nie da się ukryć, że pozytywnie. No i co? Wyczyścimy ekran. Wiadomo, kurzu być nie może na ekranie, no bo później wam to gdzieś tam pod folią będzie widoczne. Tego to się nie da nigdy ukryć, więc wstępnie oczyszczone, wygląda nawet całkiem nieźle. Ekran już ma ryski i różne dziwne wpadki, bo niestety stwierdziłem, że sprawdzę jak telefon działa bez, ale nie da się. Nie wygląda zbyt ładnie, więc no efekt jest taki, że jednak trzeba coś na ten ekran zakładać, bo te szkła się niszczą, kruszą, rysują. No chyba, że nie wiem, no po prostu telefon używacie jak jajka. Chociaż tak się starałem, a wyszło jak zawsze. No i dobra. Tu mamy teoretycznie oczyszczone. No to co, skoro to idzie na mokro. No tak, czy dobrze mówię, czy źle mówię? Zróbmy sobie chwilę. No tak, Easy Wet Application, dokładnie, tak jak widzicie z tyłu. Nie będę patrzył na stronę 3MK, ale zakładam, że będzie spoczko. Oczywiście jeszcze folia teoretycznie ma self-helpa. Zobaczymy jak to wygląda. No ale dobra. No to co? Wyczyszczone, coś tam poogarniane. Robimy na mokro, czyli spryskamy sobie naszą eskę. No i co? Standardowo wyjmujemy pierwszą część. To jest to. Musimy sobie wypozycjonować ten ekran, czyli względem w tym wypadku aparatów. Ja sobie troszeczkę odsunę mikrofon, możecie mnie trochę gorzej słyszeć czy coś, no ale tu wiecie, trzeba zachować jakieś minimum tego, żeby to miało rację bytu, znaczy się, żeby to nam się łatwo zainstalowało. No, czy to już jest dobrze? To się okaże, ale miejmy nadzieję, że całkiem nieźle mi to na dzień dobry wyjdzie. Dobra. Skoro jedynka poszła, to trzeba wziąć teraz część drugą. Ojej, teraz poszło totalnie krzywo, ale spoko, damy radę. Damy radę. Najwyżej coś tam gdzieś. No. To jeszcze raz trzeba ułożyć. No widzicie, nie zawsze wszystko każdemu wychodzi. Tu już było zbyt sucho. Więc ja teraz będę miał lekki problem, żeby to ogarnąć. Ale trzeba naprostować. Tak, żeby mi to... O, patrzcie, nawet się udało od razu. No będę miał dużo bombli, ale one sobie na szczęście uciekną. Bo to na mokro robione. Więc akurat nimi to ja się tak bardzo nie przejmuję. Coś tam będzie, po jakimś czasie one zejdą. Wyjdą, uciekną. Trzeba je też sobie wypracować raklą. Wszystko się da, tylko trzeba chcieć. No i dobra.
Powiedzmy, że jest to wstępnie ogarnięte. Mamy wszędzie dużo płynu, no bo to taki urok tego typu montażu. No i co? Trzeba je wyjeździć na boczki, aby ich nie było. I wtedy będzie to jako tako. No fakt, na dzień dobry będzie to wyglądało tak, jak wygląda. Ale na szczęście te bąbelki po jakimś czasie sobie usuną, uciekną. Dramatu nie będzie. Wiadomo, czym mniej ich założycie, to tym lepiej, szczerze mówiąc, folia później siądzie. Znaczy się chodzi o to, że nie będzie na niej jakichś takich większych śladów po tym, jak te bąbla szły. Bo jeżeli robicie to bardziej dokładnie niż ja teraz, chodzi o to, że później widzicie gdzieś tam pod folią, pod klejem ślady, jak sobie szedł ten bąbelek. No trzeba na to trochę poczekać, później one się zniwelują. Ich nie będzie. Będzie wyglądało zdecydowanie lepiej. No fakt, teraz czeka trochę mnie zabawy z tym, żeby się ich pozbyć. Bo na razie to wygląda jak wygląda, ale po jakimś czasie wyglądać będzie lepiej. Myślę, że za dzień, dwa jakąś aktualizację tego stanu wam dam. Zobaczymy jak z czytnikiem. Czytnik bezproblemowo działa, bez jakiegoś dodawania po raz kolejny odcisków palców, więc no to na pewno w tym wypadku na plus. No i no nie ma jakichś... Efekty wizualne na razie są te pobąblowe, ale znając folię od 3M, one znikną po czasie, jak ona sobie siądzie i się ułoży. Więc na razie się rozłączam, dogram wam za jakiś czas, jak to wygląda po jakimś czasie, jak już one sobie uciekną. No i dobra, minęło jakieś 2 tygodnie, wracam do was z tematem właśnie szkła, bo stwierdziłem, że zrobię ten film w 2 częściach. Folii, czyli tej, której widzicie, mały déjà vu. Wy to widzicie teraz, a ja to nagrałem 2 tygodnie temu montaż. No i jakie są wnioski odnośnie Silver Protection Plus? No, powiem wam tak, no wyjąłem telefon z etui, nie czyściłem nawet specjalnie. No i co? Zobaczmy jak to wygląda. Po pierwsze widzicie, że się palcuje i to się nie da ukryć, że widać te paluchy na tej folii i tutaj nic na to nie poradzimy. Jak wam powiedziałem, po 3, no w sumie po 1 dniu, pod koniec dnia, wszystkie bąbelaski i tak dalej, cokolwiek co tutaj było, zeszło. Folia stała się idealną, gładką powierzchnią, bez żadnych śladów po bąbelkach, w śladach po wyciskaniu, za bardzo tutaj nic takiego nie ma. Trzymanie folii, nawet na zakrąglonym ekranie, jest dobre. Trzyma się, w ogóle się nie odkleja. Ja zmieniam etui czasami dosyć często i tutaj pod tym względem spoko. Jakieś paproszki, nie da się ukryć, że się pojawiają na ich granicach, więc na to trzeba uważać. Działanie czytnika linii papilarnych po skonfigurowaniu później ponownym, jeżeli chodzi o jego... Czekajcie, żeby to mi się rozblokowało. Czytnikiem linii... wykrywa, że jestem blisko. No ale działa bezproblemowo. To tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń, aparatu nic nie zakrywa, wszystko ok. Folia ma tą technologię, nie wiem, jakby self-help czy jakoś tak. I musicie na to zwrócić uwagę. Jeżeli używacie rysika, to wam powiem, że sobie poróbmy jakieś tam znaczki i nawet mocno dociskam, że te ślady tutaj coś tam pozostawało w tym tłuszczu, który jest, bo nie myłem specjalnie. Minimalnie je widać na początku, czyli są te, nie wiem, czy to uda mi się złapać, ale po prostu chodzi mi o to, że widać te odciśnięcia. Nawet jak robicie kropkę, to ona pozostaje na jakiś czas w miejscu, gdzie była zrobiona. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. No ciężko to złapać. Chodzi o to, że ta folia ma tą jakby taką żelową pod spodem strukturę, że po jakimś czasie to zostaje naprostowane. Fakt, jak już wiele tych jakichś różnych ruchów macie, to po jakimś czasie gdzieś widać trochę pod światło w tej folii, że gdzieś coś było rysowane, pisane, przyciskane, dotykane i tak dalej, ale moim zdaniem widoczność tego jest prawie że żadna po jakimś czasie, więc naprawdę spoko. Poza tym, że się brudzi jak każdy produkt do ochrony, czy to szkło. Czyli na szkłach trochę chyba mniej widać tego tłuszczu niż na smartfonie. Wiadomo, co trochę nie myjemy smartfona, nie wrzucamy go do zmywarki, nie myjemy, no bo to te wodoodporności to wiecie, to są do bramy, a później się nie znamy. Więc no pod tym względem powiem wam, że jak szkło, które poprzednio wam bym nie polecił, bez sensu wydane pieniądze, to ta folia Silver Protection Plus od 3M
naprawdę jest spoko, a powiedziałbym, że nawet bardzo spoko. Poza właśnie jakimiś tematami z dosyć dużym, jeżeli chodzi o tą folię, palcowaniem, to, że po jakim widzicie trochę te odciski, ale po jakimś czasie to wszystko znika i po prostu cieszycie się z fona. Przejrzystość kolory? Może minimalnie gdzieś tam można powiedzieć, że trochę przyciemnia ona, ale ja, jeżeli chodzi o nią, używam już drugi tydzień, nigdzie nie odchodzi, nigdzie się nie porysowała, nawet gdzieś tam paluchami, paznokciami. Ta technologia self-help powoduje to, że ona później normalnie zaczyna wyglądać, więc 3 bezproblemowo możecie brać. Gdzie dorwać, linki na dole. Ja jak najbardziej jestem na tak w tym temacie, więc to bezproblemowo myślę, że mogę wam polecić. Tyle. Z tej strony Ucek, trzymajcie się ciepło. Hej!